ten wirnik w silniku się już co prawda obraca, bo na początku się nie obracał w ogóle. Mam tutaj szczotki węglowe, bo to jest silnik komutatorowy, tutaj są szczotkotrzymacze. Bardzo fajna, prosta, ale najwyraźniej skuteczna konstrukcja tego wyłącznika. No i mamy ten silniczek praktycznie odczepiony, tutaj on się jeszcze trzyma na 2 przewodach. Zakłady z silników małej mocy Silma w Sosnowcu, typ silniczka KSS-2. Przynitujemy to wszystko tutaj do tej tarczy łożyskowej. Mamy to przynitowane, a jak włożymy teraz wirnik, obraca się całkiem luźno, fajnie. To jest mocno dokręcone. Teraz mogę tę blaszkę na szczotkę odgiąć. 4 mm będzie, 5×4. Malutkie szczoteczki. No i jest, o, przylutowany, już się ładnie trzyma. Teraz to się całkiem fajnie obraca, wystarczy leciutko tutaj pokręcić. Teraz nakładam tę plastikową obudowę na cały ten nasz silnik. Ustawiłem całe jury złożone też z innych młynków. Cześć, dzisiaj chciałem Was zaprosić na odcinek, który będzie poświęcony, no można powiedzieć, kultowemu polskiemu młynkowi do kawy z przełomu lat 80. i 90. To jest ten młynek, który tutaj, no nietypowo jak na ten kanał, jest już częściowo rozmontowany. Młynek typu 651 z zakładów sprzętu precyzyjnego w Niewiadowie, które wtedy działały pod taką nazwą, ale firma jest dużo starsza, bo powstała jeszcze w latach 20. XX wieku i czego tam nie produkowano, i materiały wybuchowe, i jakieś granatniki, i granaty, i później sprzęt gospodarstwa domowego typu miksery, czajniki, właśnie młynki do kawy, czy jakieś roboty kuchenne. No i oczywiście w Niewiadowie produkowano przyczepy kempingowe, przede wszystkim znowu kultową przyczepę N126. Ja przyznaję, że z przyczepami kempingowymi podczas wakacji akurat nie miałem do czynienia, bo w latach 80. czy nawet 90. jeździliśmy na wakacje głównie pod namiot, ewentualnie do jakichś domków. Z przyczepy niestety nigdy nie korzystaliśmy. No, chyba że zapiekanki z takich przyczep N26 kupowałem. Natomiast miałem jak najbardziej podczas wakacji latem do czynienia z innymi, chyba troszeczkę mniej znanymi produktami fabryki w Niewiadowie, czy zakładów w Niewiadowie. Mianowicie pływaliśmy rodzinnie i ze znajomymi na spływy kajakowe na składanych kajakach Neptun, produkowanych właśnie w Niewiadowie. Może nawet gdzieś uda mi się jakieś stare zdjęcie znaleźć, żeby Wam tutaj w takim chyba właśnie kajaku Neptun z wypożyczalni pokazać. Później kupiliśmy już taki enerdowski kajak Puch, który zresztą mam do dzisiaj, bardzo podobny do Neptuna. Raz na wakacje zabrakło takiego jednego kajaka i korzystaliśmy z wędkarskiej łódki, również składanej typu Stynka. Super łódeczka, również produkowanej w Niewiadowie. Chyba jeszcze składane żaglówki Mewa były tam między innymi produkowane i chyba w ogóle jeszcze kilka typów kajaków. Muszę to sprawdzić, zresztą to jest też oddzielny, ciekawy temat. No, w każdym razie dzisiaj obejrzymy sobie młynek z Niewiadowa. Ten młynek pochodzi, możemy od razu rzucić okiem na tabliczkę znamionową, która tutaj jest na jego denku. Wydaje mi się, że tutaj jest odbita data na dole, rok 90, miesiąc 7, czyli lipiec. Wyżej zgodność z normą z 83 roku. Tutaj mamy typ 651, poziom N, czyli zabezpieczony przed zakłóceniami powodowanymi przez ten silniczek komutatorowy znajdujący się tutaj w młynku. ZSP Niewiadów, czyli zakładu sprzętu precyzyjnego, już nie pamiętam od połowy czy od drugiej połowy lat 80. Fabryka działała pod tą właśnie nazwą. No i na górze 220 V napięcie znamionowe, prąd jednofazowy przemienny, 50 Hz częstotliwość sieci. Moc tutaj jest chyba 0,16 kW wymieniona i praca S2, czyli praca przerywana S2 1,40 i już w tej chwili nie pamiętam, czy to jest do 1 minuty, nie pamiętam, co ta 40 oznacza. W każdym razie praca przerywana, czy praca dorywcza, jakoś tak to się chyba fachowo nazywa. S1 to byłaby praca ciągła. Dlaczego ten młynek jest już tutaj częściowo rozłożony na części? Niestety z powodu mojego błędu. Ja już zacząłem ten filmik robić, nawet właśnie rozmontowałem ten młynek, zaraz Wam powiem jak, bo jest to bardzo proste.
Ale jak robiłem potem w przerwie przegląd tego nagranego materiału, to okazało się, że przepraszam, większość scen była po prostu nieostra. Wydaje mi się, że zapomniałem włączyć autofokus. Robiłem wcześniej jakieś inne nagrania z manualnym fokusem, zapomniałem przełączyć na autofokus. Jak zrobiłem zbliżenie, to zrobiło się to nieostre. Postaram się tutaj kilka scen z tych wcześniej nagranych wykorzystać, no ale tak naprawdę zdążyłem ten młynek tylko rozmontować. Wyjąłem tutaj szczotki z tego silniczka. Zdążyłem ten silniczek też troszeczkę rozmontować i wyczyścić. A no później musiałem to przerwać, jeszcze raz go zmontowałem, po prostu powtórzymy te sceny. Kłopot z tym młynkiem jest taki, że on po podłączeniu do zasilania nie pracuje prawidłowo. Słychać, że ten silniczek zaczyna buczeć, ale w ogóle się nie obraca i prawdę mówiąc to zorientowałem się tutaj, że strasznie zapieczone są te łożyska w tym silniczku. To nie są łożyska kulkowe, nie są łożyska toczne, tylko to są łożyska ślizgowe i one się tam bardzo zabrudziły. Ja przyznaję, że już nawet wyczyściłem to troszeczkę szczoteczką, zakropiłem tam trochę oliwy do maszyn, ale niewiele to pomogło. Pokażę wam, ten wirnik w silniku się już co prawda obraca, bo na początku się nie obracał w ogóle. O, nawet w ogóle nie pracuje. A nie, próbuję, dobra. Coś tam się silnik odzywa, ale wyraźnie jest zablokowany i po prostu się nie obraca. O, można go obrócić, ale cały czas jest to strasznie oporne i wydaje mi się, że ten silniczek nadal by nie działał. Zresztą zaraz zobaczymy, jaki to jest typ silniczka z zakładów Silma. Bardzo fajny, rozmontujemy go jeszcze raz. Tutaj mam na stole jeszcze jeden taki młynek identyczny, również typ 651, mogę nawet z boku wyświetlić też tabliczkę znamionową tego młynka, tylko że ten jest troszeczkę starszy, bo pochodzi z 1988 roku, z marca i to jest w ogóle młynek, który od początku był u mnie w rodzinie. On tutaj w ogóle jest jeszcze zaplombowany, zobaczcie, jedna śruba jest jeszcze fabryczną plombą zasłonięta. Taki sam przypadek był z tym młynkiem, też musiałem tę plombę po prostu odskrobać przed jego demontażem. Możemy na chwileczkę ten młynek podłączyć. On jest co prawda pusty, ale powinien zadziałać. Bardzo ładnie pracuje. No, przy okazji, może jeżeli uda się ten uruchomić, to pokażę, jak mieli się nim kawę, a jak nie, to w tym zmielimy trochę kawy. W każdym razie od czasu do czasu też go w domu używam. No dobra, to przejdźmy teraz może do demontażu tego młynka, zaraz zajmiemy się silnikiem, tylko powiem jak go rozmontowałem, to jest bardzo szybciutkie, postaram się też z boku tutaj w okienku kilka scen z tego nagranego wcześniej materiału wyświetlić. Po prostu odkręcam tutaj te dwie śrubki, które znajdują się na dole młynka, z jednej, tak jak powiedziałem, musiałem wydłubać tę plombę. Tutaj podczas demontażu tego młynka warto też oczywiście wykręcić ten nożyk, żebyśmy mogli potem wyjąć cały silniczek. Jeżeli ten silniczek się luźno obraca, to wykręcanie tego nożyka może się nam od razu nie udać, bo on się będzie po prostu kręcił razem z całym wirnikiem w silniczku. Odkręcamy go przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, przykręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, lepiej w jakiejś grubej rękawiczce albo przez coś, żeby się nie pokaleczyć. W tej chwili nie byłbym go chyba w stanie wykręcić, bo on się razem z całym wirnikiem obraca. Czyli najpierw wykręcam sobie tutaj te śrubki, wysuwam częściowo tę podstawkę. Jak będę mógł już tutaj zablokować wirnik tego silniczka, to wtedy odkręcam ten nożyk i po prostu wyjmuję ze środka, z obudowy cały ten mechanizm z silniczkiem i z kondensatorem przeciwzakłóceniowym marki Silesia. To jest chyba KPPZ, już nie wiem, 110 czy 115, nie widzę, bo jest to tutaj zatarte na tym kondensatorze. No i jeżeli chodzi o demontaż tego całego młynka, to jest właściwie wszystko, a my teraz zajmiemy się demontażem tego silniczka. Jeszcze tylko zanim do tego przejdziemy, powiem wam, co to za młynki, te, które stoją tutaj w tle. Mianowicie tym młynkiem już się w oddzielnym odcinku na kanale zajmowaliśmy. To jest młynek z fabryki wodomierzy we Wrocławiu z 1964 roku. Jeżeli dobrze pamiętam, to z silniczkiem typu SK3C. Bardzo fajny, jeden z moich starszych młynków w tej niedużej
kolekcji. Nawiasem mówiąc, widziałem niedawno identyczny młynek, ale już produkowany w Niewiadowie w drugiej połowie lat 60. z takim jeszcze starego typu logo Niewiadów tutaj na tym dekielku młynka, zamiast tak jak tutaj Fabryka Wodomierzy we Wrocławiu. Tak jak powiedziałem, jest odcinek o tym młynku. Tutaj mam kolejny fajny, stary polski młynek. Nie wiem, czy przypadkiem nie wzorowany na młynkach francuskich Moulinexu. To jest młynek z Mysłowickich Zakładów Przemysłu Terenowego i on pochodzi, przypuszczam, że też gdzieś z połowy, czy raczej z drugiej połowy lat 60. Do tego młynka jeszcze nie zaglądaliśmy, będzie o tym też na pewno ciekawy odcinek. Nawet nie sprawdzałem jeszcze, czy ten młynek działa i nie sprawdzałem też jeszcze, jaki silniczek się w nim znajduje. Ale tym młynkiem zajmiemy się w innym odcinku. Tym moim rodzinnym, w cudzysłowie, młynkiem też na pewno się zajmiemy. On całkiem ładnie działa, ale przy okazji go sobie kiedyś rozkręcimy, żeby zobaczyć, czy taki młynek z 88 roku bardzo różni się od takiego młynka z 90 roku. On jest z zewnątrz troszkę bardziej pożółkły, ale bardzo dobrze działa. Ten nożyk się tutaj bardzo luźno obraca. Tutaj nie byłem w stanie tym nożykiem w ogóle obrócić i też jak go odkręcałem, to natychmiast mogłem ten nożyk odkręcić, bo wirnik był tutaj kompletnie zablokowany. No dobrze, tyle tego wstępu, czyli na razie mam młynek na takie elementy rozłożony. Tutaj mam obudowę, denko od tego młynka jeszcze z taką amortyzującą gumą. Mam tutaj dwie śrubki, które trzymają cały ten mechanizm w obudowie. No mam nożyk, który odkręciłem. Mam tutaj szczotki węglowe, bo to jest silnik komutatorowy. Tutaj są szczotkotrzymacze. Tutaj te szczotki się znajdują. Nawiasem mówiąc, żeby je od zewnątrz wyjąć, trzeba najpierw odlutować, mam wrażenie, te druty idące tutaj do uzwojeń stojana, bo inaczej jak podniesiemy te blaszki, to te druty będą nam to blokowały. Ja przyznaję, że jak pierwszy raz demontowałem ten silniczek, to po prostu wyjąłem z niego wirnik i te szczotki wyszły do środka, natomiast jak będę je wkładać, to będziemy musieli odlutować tutaj te druty i włożyć je tędy. Tutaj są jeszcze sprężynki od szczotek, żeby to mi wszystko nie poginęło, to ja sobie to po prostu wkładam tutaj w to wieczko od młynka. Te śruby może też. Dobra, to odsunę na razie na bok. No i mamy nasz młynek. Mam nadzieję, że teraz jest to wszystko ostre. Wydaje mi się, że tak. Tak jak sobie patrzę na kamerę, że już teraz tego błędu nie powtórzę. Bo szkoda będzie po raz trzeci ten odcinek nagrywać. Tutaj mamy, tak jak powiedziałem, kondensator przeciwzakłóceniowy. Oczywiście ten silniczek mógłby działać bez kondensatora, ale no, wtedy przywiązywano wagę do tego, żeby takie urządzenia posiadały ochronę przed zakłóceniami generowanymi do sieci. Tutaj jest wyłącznik połączony z tym przyciskiem, o tutaj na dekielku tego młynka, czyli jak to wciskam, widać tutaj przeskakuje ta blaszka i zamyka obwód. Bardzo fajna, prosta, ale najwyraźniej skuteczna konstrukcja tego wyłącznika. No i mamy sam ten silniczek, zaraz go stąd wyjmiemy. On jest tutaj w jednym miejscu. Tutaj jest tak, jeden przewód od tego kondensatora prowadzi tutaj do silniczka, do uzwojeń stojana. Tutaj jest drugi przewód od kondensatora, który prowadzi tutaj do uzwojeń stojana. Natomiast tutaj jest jeszcze jeden, ten zielony przewodzik, który prowadzi do... podłączony jest po prostu pod jedną ze śrubek mocujących korpus tego silniczka, czyli jest podłączony do masy silnika. To jest taki typowy pięciokońcówkowy kondensator, jakie na przykład spotykaliśmy często, troszeczkę chyba mniejszy, troszkę innego typu, ale takie kondensatory spotykaliśmy bardzo często na przykład przy silnikach od odkurzaczy, również silnikach komutatorowych i ich zadaniem było również filtrowanie tych zakłóceń powodujących przez iskrzące tutaj szczotki dotykające do komutatora. Ja chciałbym teraz odkręcić tę nakrętkę, która jest połączona tutaj z kondensatorem, bo wtedy będę mógł wygodniej cały ten silniczek wyjąć z tej obudowy. Czyli tak, muszę sobie z jednej strony przytrzymać tę nakrętkę na przykład szczypcami, a z drugiej strony dobrze byłoby dostać się tutaj do jednej z tych śrub, które jednocześnie trzymają cały ten korpus silniczka i ją odkręcić. Tutaj jedną tą gumkę amortyzującą silniczek mogę odłożyć. O, i tutaj mam tę śrubę. No i zobaczmy. O, udaje mi się chyba ją odkręcić. Tak czy inaczej cały ten silniczek będę chciał rozłożyć, rozmontować, wyjąć z niego wirnik, jeszcze raz wyczyścić te łożyska, jeszcze raz je naoliwić. Może to tym razem troszkę pomoże.
może będzie się ten wirnik troszkę luźniej obracał. Mam nakrętkę. Mogę w ogóle od razu wyjąć tę śrubę. O, wyjąłem śrubę, tu jeszcze podkładka powinna być pod nakrętką. Tak, taka malutka sprężynująca podkładeczka, chroniąca nakrętkę przed odkręcaniem. No to ja od razu odkręcę też tę nakrętkę znajdującą się tutaj z drugiej strony. Silniczek w ogóle jest w całkiem niezłym stanie. Tak jak powiedziałem, on już jest wstępnie wyczyszczony, ale on wcale taki bardzo brudny nie był. Troszkę tutaj z przodu się jakiegoś kurzu nazbierało. Natomiast no niestety łożyska w tym silniczku były zupełnie zapieczone. Trochę chyba fajniej by było, gdyby były to łożyska kulkowe, to by się je po prostu wymieniło na nowe, a te malutkie ślizgowe łożyska, to szczerze mówiąc nawet nie bardzo wiem, co z nimi zrobić, bo one są tutaj w tych tarczach łożyskowych na stałe zamontowane. No i mamy ten silniczek praktycznie odczepiony. Tutaj on się jeszcze trzyma na dwóch przewodach prowadzących do kondensatora. I teraz tak naprawdę możemy, ponieważ mamy rozkręcony ten korpus silniczka, możemy go rozmontować, wyjąć z niego wirnik. O, mam tutaj wirnik już wyjęty. Ja nawet wstępnie, jak zacząłem nagrywać ten filmik, to wziąłem sobie taki drobniutki papier ścierny i tak wstępnie wyczyściłem też ten komutator, bo on był bardzo, bardzo brudny, praktycznie cały tutaj już czarny był. Coś tutaj jeszcze, aha tak, tu jest jeszcze taka malutka podkładeczka, która o, jest tutaj założona na koniec wirnika. Dobra, ja ją też tutaj na razie odkładam, czyli tak, mamy wirnik wyjęty, jeszcze chętnie bym, on się, zobaczcie, obraca w tym łożysku, ale też bardzo opornie. Chciałbym jeszcze ewentualnie ten cały wirnik z tego przedniego łożyska wycisnąć. Zaraz to spróbujemy zrobić. No a tutaj został nam już stojan z uzwojeniami i została nam ta druga tarcza łożyskowa razem ze szczotkotrzymaczami przymocowanymi do takiego mostka z tekstolitu, to się chyba nazywa, przynajmniej taki opis w katalogu znalazłem. Aha, no i ważna rzecz, rzućmy okiem, jaki to w ogóle jest typ silniczka. Postaram się wyświetlić tutaj z boku tabliczkę znamionową. Zakłady z silników małej mocy Silma w Sosnowcu, typ silniczka KSS-2, 75 W, 220 V, praca S2 przerywana, już nie wiem, to jest S2.1, czyli nie wiem, do minuty chyba, 50 Hz, częstotliwość sieci, prąd jednofazowy przemienny, 22 000 obrotów na minutę, data produkcji 90.06, czyli czerwiec 90 roku, na młynku jest lipiec 90 roku, czyli silniczek bardzo szybko już trafił do tego urządzenia, znaczek B i to jest właściwie wszystko. Ja znalazłem w katalogu silników małej mocy trochę podobny silniczek stosowany w młynkach do kawy, aczkolwiek tam w moim katalogu z 1984 roku tych silniczków KSS-2 nie ma, w każdym razie jeszcze chyba nie ma. Tutaj chciałem Wam tylko pokazać katalog silników elektrycznych z 1984 roku. No i tutaj mamy dwa typy silniczków trochę podobne do tego, który oglądaliśmy dzisiaj. Nie ma tutaj typu KSS-2, jest typ KASB 5020U i typ KSB 5020Z. I wydaje mi się, że ten KASB 50x20Z przeznaczony do napędu żarnowych młynków do kawy stosowanych do celów domowych jest nawet bardziej podobny do tego naszego dzisiejszego silniczka niż ten 50x20U stosowany do napędu udarowych młynków do kawy, dlatego że one są właściwie bardzo do siebie podobne, tyle że ten ma łożyska toczne. Tak, z wirnika ułożyskowanego w dwóch tocznych łożyskach. Natomiast ten 5020Z ma łożyska ślizgowe, tak jak widzieliśmy to tutaj u nas. Silnik ma budowę otwartą, pod względem konstrukcyjnym jest zunifikowany z silnikiem KASB 5020U, czyli tym opisanym wcześniej. Silnik składa się z uzwojonego rdzenia stojana, dwóch tłoczonych z blachy tarcz łożyskowych z wstawionymi gniazdami łożyskowymi oraz wirnika tak ułożyskowanego w dwóch ślizgowych łożyskach, że możliwa jest poosiowa zmiana położenia wirnika, a więc i żarna osadzonego na czopie końcowym wału.
Szczotkotrzymacze są przymocowane do wspólnego tekstolitowego mostka utrzymywanego w tarczy łożyskowej. Silnika nie można przełączać do pracy w prawym kierunku wirowania, jest chłodzony w sposób naturalny i tak dalej. Tutaj jest schemat silnika, są jego właściwości. Moc wydawana 60 W, moc pobierana 130 W. 12 tysięcy obrotów na minutę, no to ten nasz miał 20 tysięcy obrotów na minutę, a sprawdźmy ten. 19 200 obrotów na minutę, czyli pod tym względem ten nasz jest bardziej zbliżony do tego. 5-końcówkowy kondensator przeciwzakłóceniowy KSP PZ010. No i tyle. I obydwa te silniki produkowane w zakładach silników małej mocy Silma w Sosnowcu. Czyli tutaj w tym katalogu innych takich malutkich silników stosowanych w młynkach do kawy nie ma. Tylko te silniki KESB 5020U z łożyskami tocznymi i silnik KSB 5020Z z łożyskami ślizgowymi. Tutaj jeszcze troszeczkę naoliwiłem to przednie łożysko i jak poruszałem tak tym wirnikiem, to zobaczcie, on teraz już całkiem swobodnie tutaj się w tym łożysku obraca. Przedtem właściwie było to bardzo, bardzo zapieczone. Teraz jest dużo, dużo lepiej. Zauważyłem tutaj natomiast, że jak bardzo tak kręciłem tym wirniczkiem, to wyrwałem jeden z nitów, tutaj to chyba widać, w tym miejscu, który trzyma tę blaszkę blokującą łożysko od strony tutaj wirnika. I teraz zastanawiam się, ja mam takie malutkie nity, zastanawiam się, czy będę w stanie go wymienić, bo jak go tak ścisnę, on tutaj wchodzi, ale zaraz ponownie wychodzi. Spróbuję go w ogóle wyjąć i zastąpić go takim malutkim zrywalnym nitem, który tutaj akurat ładnie w ten otwór pasuje. To jest nit, przepraszam, 2,4 mm szerokości. Chyba powinien tutaj idealnie wejść. Ja tylko ten drugi nit też odstukam, żeby móc całą tą tarczę łożyskową zdjąć. I teraz wyjmiemy te stare nity i założymy tutaj po prostu dwa nowe. A to porządnie wyczyścimy i nasmarujemy, naoliwimy. Nawiasem mówiąc, powinienem też być w stanie ściągnąć tą część łożyska z wirnika. Dobrze byłoby też to zrobić. Może uda mi się to przy pomocy mojego ściągacza łożysk. Ściągacz łożysk, który mam, był troszeczkę za duży, ale udało mi się bez problemu szczypcami ściągnąć tą bieżnię łożyska. Owinąłem ją tylko taśmą izolacyjną, żeby jej po prostu nie podrapać. Ale udało się ją ładnie zdjąć z wirnika. Tutaj mam jeszcze tę blaszkę z nitami, które zaraz stąd wyjmiemy. I mam tutaj, rozwinę to zaraz z tej taśmy izolacyjnej, mam tę bieżnię i możemy tutaj jeszcze ładnie wyczyścić też cały ten koniec wirnika. Tutaj wyczyściłem wszystko, naoliwiłem też tę ośkę wirnika, to się wszystko bardzo ładnie już teraz obraca, nie mam problemu ze zdjęciem tej bieżni łożyska, jeszcze muszę tutaj tylko wyjąć te stare nity i zaraz przynitujemy to wszystko tutaj do tej tarczy łożyskowej. Tutaj z pozbyciem się tych starych nitów nie ma w ogóle problemu. One są z tak cieniutkiego aluminium, że udało się je bardzo łatwo wydłubać. Ja tylko tutaj jeszcze wyrównam troszeczkę te blaszki i zaraz przynitujemy to ponownie. No dobrze, to zobaczmy. Tutaj jeden nit mam już ładnie włożony. Końcówka nitownicy do nitów 2 i 4. I spróbujmy. Ten już trzyma. Tutaj nie powinno przeszkadzać to, że on tak bardzo wystaje tam do środka. Tam jest dosyć dużo miejsca. No dobrze, to spróbujmy z tym drugim nitem. Ja tam troszeczkę przytrzymam tę blaszkę, żeby ona ładnie przylegała. Dobra, już teraz mogę nitować. Mamy to przynitowane, a jak włożymy teraz wirnik, super się obraca. I nic tutaj w środku, zobaczcie, te nity nie przeszkadzają. A wirnik bardzo ładnie w tym łożysku chodzi.
O, tutaj widać, może się obracać, wypoziomować się może ten wirnik, a obraca się całkiem luźno, fajnie. Zobaczymy jeszcze, jak będzie to się obracało po zmontowaniu tutaj też w tej drugiej bieżni, ale z tą nie było chyba problemu. Największy problem był tutaj. No dobrze, to spróbujmy teraz z powrotem włożyć w ten sposób ten wirnik do środka. Tutaj muszę trafić w tę drugą bieżnię łożyska. No i całkiem fajnie się obraca. Dobrze, to wkładamy teraz śruby. Tak, żeby przeszły tutaj na wylot. Dobrze, jedna. Tutaj druga. Tę zaraz możemy od razu nałożyć też nakrętkę i troszeczkę skręcić. W tej będziemy musieli jeszcze przewód od kondensatora przymocować pod nakrętkę. Przepraszam, bo w rękawiczkach mi troszeczkę niewygodnie. Podkładka. Teraz z tej strony pójdzie nakrętka i spróbujemy ją od razu przykręcić. O, już wchodzi. Teraz tak, wkładamy tutaj podkładkę. Tutaj możemy już tę gumę założyć na silnik. Możemy wstępnie ten silniczek... A, jeszcze może nie, bo jeszcze tą gumę za chwilę. Teraz musimy tutaj nałożyć tę blaszkę od przewodu idącego do kondensatora. Teraz nakładam podkładkę na tę śrubę. Dobrze, podkładka nałożona. Oj, spadła. Troszkę to mało wygodne jest. O, podkładka już tutaj jest. No i najważniejsze, nakrętka. A ja spróbuję tutaj z drugiej strony ją przykręcać. Troszkę zimno tutaj jest u mnie w warsztacie, a jak są zmarznięte ręce, to niestety troszkę niewygodnie to wszystko się, zwłaszcza przy takich mniejszych elementach, robi. To jest mocno dokręcone. I ta śruba też jest mocno dokręcona. Bardzo fajnie, to zaraz to wszystko zmontujemy. No, wirnik teraz obraca się całkiem luźno. Nakładam tutaj tę gumową uszczeleczkę. Wkładam to wszystko tak, żeby się tutaj ładnie zablokowało. O. Coś mi się tutaj odczepiło. Aha, odczepił mi się jeden przewód od stojana, od tych uzwojeń stojana. Dobra, to go zaraz przylutujemy. Ten tutaj trzeba przylutować. I tak musimy odlutować też te przewodziki idące do szczotkotrzymaczy. Tak, bo włożymy tutaj zaraz szczotki. Trochę tak może to jest niewygodne do wymiany szczotek. Można byłoby to zrobić tak, żeby jednak łatwo się te blaszki odginały bez potrzeby ich odlutowywania. Musiałyby być troszeczkę dłuższe tutaj te przewodziki. No ale widocznie w ogóle w tych młynkach nie przewidziano wymiany szczotek. Najpierw odczepię tutaj jeden od jednego szczotkotrzymacza. Mam już ten przewodzik odczepiony. Tutaj ten przewód do uzwojeń stojana zaraz podczepię, tylko żeby mi nie przeszkadzał, najpierw włożę tutaj już jedną szczotkę. Teraz mogę tę blaszkę na szczotkę odgiąć. Tutaj mam szczotki i sprężynki. Sprawdźmy może jeszcze z ciekawości, jakie rozmiary mają te malutkie szczotki. Mam już suwmiarkę, jest wyzerowana. Zobaczmy w szerszym miejscu. 5 mm, tak. 5 mm, a w węższym miejscu 4 mm będzie. 5 na 4. Malutkie szczoteczki. One się strasznie, zauważyłem, kruszą. Ale powinny tutaj jeszcze ładnie pracować. No dobra, to jedną szczotkę mogę już włożyć. Patrzę. Chyba tą stroną ona chyba dotyka do komutatora. To ją tutaj wkładam. Teraz wkładam sprężynkę.
Tylko z tą sprężynką to, prawdę mówiąc, trzeba bardzo, bardzo uważać, bo ona może nam gdzieś wystrzelić. Postaram się ją tam wpasować. Zamykam teraz blaszkę. No i co? Ta sprężynka tam siedzi? Siedzi, tak. Troszkę tutaj ją dopchnę. O, ładnie siedzi. Blaszka zamknięta i mogę teraz z powrotem, to jest malutkie, ale mogę tutaj zawinąć ten przewodzik idący do uzwojeń i go z powrotem przylutować. Ważne, żeby on się nie złamał. No, chyba jak robiono to w ogóle nie brano pod uwagę, że te szczotki będą kiedykolwiek wymieniane. Dobra, teraz mogę przylutować tutaj ten drucik idący do uzwojeń. Jest już tutaj przylutowany ładnie. Ok, to przylutujmy teraz także ten przewód idący od kondensatora. No i jest, przylutowany, już się ładnie trzyma. To co nam teraz zostało, to jeszcze, tutaj jest ten drugi szczotkotrzymacz, to jeszcze odlutujemy też ten drugi przewód od szczotek, no bo inaczej nie otworzę tej blaszki, żeby włożyć tam szczotkę. Musimy to odłączyć. Dobra. Odłączyłem ten przewodzik, odginam blaszkę. Wkładam szczotkę, jak ona wchodziła. Chyba tak, tą stroną chyba. Sprężynka. Kurczę, muszę sobie taki zapas takich sprężynek kupić, bo one niestety łatwo giną. Zaginam blaszkę. Sprężynka tam. Troszeczkę ją poprawię, bo ona się wygięła. Już jest ok. Dobra, i teraz co? Biorę tutaj ten drucik od uzwojeń. Troszkę go tak zagnę. I mogę go przylutować. Czyli tak, tutaj mamy ten drucik idący od szczotkotrzymacza do uzwojeń przylutowany. Tutaj ten drucik idący od kondensatora do uzwojeń mamy przylutowany. Tutaj mamy drucik idący od szczotkotrzymacza do uzwojeń przylutowany. I tutaj ten idący od kondensatora do uzwojeń przylutowany. Powinno to działać. Możemy nawet zaraz jeszcze miernikiem sprawdzić. No, zobaczmy, czy mamy tutaj pomiędzy szczotkotrzymaczami połączenie. Tak. Jeszcze raz. Ok. Mamy, a tutaj pomiędzy tymi przewodami idącymi do stojana też mamy. No dobra. A przede wszystkim to, co jest dla mnie najważniejsze, to to, że zobaczcie, tutaj bardzo ładnie się teraz ten wirniczek obraca. Przedtem strasznie opornie on chodził. W ogóle na początku był kompletnie zablokowany. Później z dużym trudem można było nim obracać. Teraz to się całkiem fajnie obraca. Wystarczy leciutko tutaj pokręcić. No to myślę, że że możemy teraz ten cały silnik, cały ten mechanizm montować ponownie w naszym młynku. Najpierw przeprowadzę tutaj, w ogóle najpierw to wyczyśćmy może tę obudowę w środku. Dobra, to wystarczy z zewnątrz, jeszcze potem wyczyścimy, bo ja mam tutaj dosyć brudne rękawiczki, więc już po zmontowaniu będzie to jeszcze raz wyczyszczone. No dobrze, to najpierw przekładam tutaj przewód przez tę obudowę. Niech on tutaj ładnie wejdzie. Teraz patrzę, czy niczego nie zapomniałem. Chyba nie. Teraz nakładam tę plastikową obudowę na cały ten nasz silnik. Tutaj będzie wychodziła odgiętka przewodu, a przewód jest tak zablokowany tutaj w tej obudowie. Prawdę mówiąc, to mógłbym chyba już przykręcić przynajmniej
częściowo ten silniczek, czyli nakładam tutaj ten nóż. O, dobrze, już nóż się nakręca. Ostrożnie, żeby się nie pokaleczyć tutaj. Mogę nawet tutaj przytrzymać śrubokrętem za końcówkę wirnika i dokręcić ten nóż. Dobra, jest już dokręcony. No dobrze, silniczek mamy tutaj równiutko. Przewód jest zablokowany. Nakładam tutaj jeszcze tę amortyzującą gumę na silniczek i mogę nałożyć już tutaj dekielek w taki sposób, żeby on mi tutaj ładnie wszedł. O. Jedna. Tutaj wejdzie druga. Wydaje mi się, że jest to ładnie wpasowane. Tutaj nóż równo siedzi w młynku. No i co najważniejsze, zobaczymy teraz, jak młynek będzie działał. Podłączę go do zasilania. Działa ładnie, ale żeby rzeczywiście sprawdzić jego działanie, przyniesiemy troszeczkę kawy. No dobrze, to na koniec zróbmy jeszcze próbę mielenia. Ja tutaj ustawiłem całe jury złożone też z innych młynków. Zobaczymy, jak ten nasz dzisiejszy pacjent zda egzamin. Jest już podłączony do zasilania. Nasypałem tutaj troszeczkę kawy, no i zobaczmy. No trzeba przyznać, że jest całkiem nieźle. Bardzo ładnie tutaj pachnie. Ok, myślę, że to wystarczy. Kawa jest całkiem fajnie zmielona. Zaraz sobie zrobię taką zalewaną filiżankę, czy zalewany kubek kawy. O. Tutaj jest nawet kilka porcji, szczerze mówiąc. Momencik. Dobra, ten młynek zaraz wyczyszczę, ale najważniejsze, że udało nam się odblokować ten zablokowany wirnik silniczka KSS-2 z zakładów Silma, że ten stary młynek z Niewiadowa z 1990 roku jest ponownie sprawny. No i myślę, że jeszcze przez jakiś czas będzie działał, a jeżeli coś się będzie z nim działo, to jest oczywiście bardzo mile widziany tutaj u mnie w warsztacie. Tak jak mówiłem, tym młynkiem z fabryki wodomierzy we Wrocławiu z 1964 roku już się zajmowaliśmy. Jest o nim odcinek na kanale. No a będziemy się niedługo zajmować też tym młynkiem z Mysłowickich zakładów przemysłu terenowego i jeszcze jednym bliźniaczym młynkiem, takim jak ten, który oglądaliśmy dzisiaj. Tyle, że troszkę starszym, bo z 1988 roku. Moim rodzinnym młynkiem, który powinien być sprawny, ale oczywiście też to sprawdzimy i porównamy jego budowę z tym oglądanym dzisiaj młynkiem. Bardzo Wam dziękuję, cieszę się, że ten filmik, który zaczął się pechowo, bo część materiału nagranego wcześniej no po prostu nie nadawała się do wykorzystania. Powtórzyłem niektóre sceny z tego filmu, nagrałem to jeszcze raz. Ostatecznie myślę, że odcinek jest udany, fajny. Cieszę się, że ten młynek z Niewiadowa z 90 roku mogliśmy dzisiaj obejrzeć. No i co? I do zobaczenia w następnych odcinkach o młynkach i nie tylko o młynkach do kawy. I zaginam tutaj tę blaszkę. A, oczywiście wypadła. Dobra, to jeszcze raz. Tę sprężynkę muszę tam dosyć mocno... O cholera.